Dzień dobry. No w nocy to jednak jeszcze jest mróz, ale w dzień już jest całkiem ładnie. Widać, że te łąki są jeszcze oszronione. No i słychać ptaszki. A ja pójdę zaskoczyć bobra. No kto rozpozna, jakie to ptaszki śpiewają? To w tle to chyba snogarolica. Już chciałem zaskoczyć bobra, a zaskoczyłem sarenkę. Kogut już pieje. A, nie będę podpowiadał, jakie to ptaszki. Właśnie mnie zauważyła. No dobrze, to biorę się za przybudówkę i zacznę od tego, że zdejmę fragment blachy. To niestety szkoda, że tak nie wyszło, ale nie wiem, czy widzicie tą linię taką pośrodką odcięcia. To nie jest, to są dwa płaty po długości blachy, a ja powinienem odciąć to tak no z 70-80 cm poniżej tej linii. Mógłbym to teoretycznie zrobić diaksem, no ale to będą leciały iskry mi tam do środka. Czyli ja po prostu zrobię tak, że zdejmę po całości tą blachę, następnie rozbiorę przybudówkę, a potem przytnę krótsze kawałki i je z powrotem zamontuję. Dzięki temu będę miał trochę tych płatów blachy w całości, a na pewno one mi się przydadzą do przykrycia jakiegoś drewna czy jakichś innych materiałów. No to co? Włażę i działam. No dobrze, teraz to już to będzie szło. No najgorzej to był ten początek, bo tam trzeba było się zdrowo wychylić. No i ten drugi płat.
A teraz to tam już do środka mogę się oprzeć na tych łatach. One są mocne, bo to są w miarę świeżo wymienione łaty. Więc teraz to już powinno pójść dużo bezpieczniej. No, a potem jak już rozbiorę tą część, to będzie i łatwiej drabinę postawić i te fragmenty tej blachy z powrotem założyć, tak żeby to nie ciekło, nie? A kuku. No i tak to teraz wygląda. Ściągnąłem te płaty i chyba to już mówiłem, jak rozbiorę całą przybudówkę, to będę musiał jeszcze te płaty pociąć. Mam nadzieję, że z każdego z nich, z jednego wyjdą 3 takie kawałki, które potrzebuję, żeby tam dosztukować. Mniej więcej muszę tak dosztukować jak ta obróbka blacharska, która wystaje tutaj z lewej strony. O, przepraszam, teraz widać centralnie. Także mniej więcej do tej wysokości chcę to jeszcze z powrotem na ten dach wrzucić, tak żeby deszcz nie zaciekał na te bale. A ze środka fajnie to teraz wygląda, fajniej, bo jest dużo jaśniej i przez to będziecie mogli zobaczyć wreszcie
jak piękna jest ta strona tego domu. Jak ładnie te bale są zachowane. O kurczę, ten to na przykład jest chyba dębowy, powiedziałbym. Sądząc po takiej strukturze. Także no z tej strony wyglądają pięknie. No mają niestety dużo ubytków w tym obtykaniu. Zresztą ono z tej strony nie jest już takie ładne. Także tu bardzo przejaśniało. W domu też przejaśniało. No, widzicie, także tutaj będę musiał to dorobić, żeby nie ciekł deszcz. Już 2 przyszły. No, będzie awantura. Dzień dobry. Ładny dzisiaj dzień. Jeszcze mroźny, tak. Mroźny, ale będzie ładniej. A ja będę kontynuował rozbiórkę tej dobudówki do domu. Bo tu kiedyś ma być taras. Zacznę z tej strony, bo tu jest już słońce, a tam to pewnie będzie zimno. Tak patrzę, że bardzo słabo się ta część trzyma. W zasadzie tylko dachem. Więc może przesadzam, ale na wszelki wypadek przyłapię to jeszcze taką deseczką. No i to już jest prawdziwy skarb w tych czasach. To i w sumie to. A mianowicie, co my tu mamy? Węgiel we wsi, a to jest nawet brykiet we wsi. Brykiet czy koks? Nie pamiętam. Skarb. Swoją drogą, to chciałem wam pokazać, że Marta bardzo fajnie wykombinowała sobie to miejsce na lasagne, bo tu jest otwór sondażowy. Można je wygodnie podlewać. No rosną. No, to deski mam zdjęte. Te z tych ścian i południowej, i w sumie północnej są przepiękne. Odłożę w inne miejsce, bo one będą wykorzystane, myślę, na szczyt domu. Te deski też są ładne, one po oczyszczeniu będą takie siwe, będą miały taki ciekawy kolor. Teraz tak patrzę, że chyba, bo myślałem też, że te betony sobie pousuwam. O kurde, tu jest chyba taki wielki komulec, chyba z metr. Ale chyba tego nie zrobię, bo te kamienie w tej części tutaj fundamentu, one są na glinie spojone. Są. A tutaj to były, także one są luźno i obawiam się, że na razie może tego lepiej nie demontować. Może w jakiejś części. Mówię oczywiście o tym fundamencie, tak, bo to się może wszystko obsunąć. No, a bale tutaj wyglądają ślicznie. Będzie piękna ściana. Kurde, i nawet to zobaczcie,
te zaciosy, bo teraz je dobrze widać, tu z tej strony, w tych belkach, które są przecież tak przeżarte, bo to jest ta ściana właśnie z tymi przeżartymi belkami. No ale to jest akurat w dobrym stanie. Czyli tu jest w ogóle ciekawie zrobiony fundament, bo tu jest kamień. Jakby ja będę robił odwrotnie. Jest kamienny fundament i na nim są betonowe pustaki. A i tutaj są jeszcze te właśnie śliczne deski. Zobaczcie, jakie one mają piękny kolor brązowy. Dobra, no to następny etap to muszę teraz zrobić trochę porządku. Przenosić te deski wszystkie. Przy okazji powyciągać też z nich gwoździe, tak żeby można było je jakoś sensownie ułożyć. A potem wchodzę i zaczynam to rozbierać od góry. To co, obejrzycie jeszcze jedną deskę, czy już soliderować? No to już Wam daruję. No dobra, wystarczy Wam chyba tych gwoździ, naprawdę. Tak już dałem więcej niż miałem zamiar. Powiem Wam, że ja już widzę ten taras. Będzie piękny. Wprawdzie tu jest cienia, jest godzina, która pierwsza. No to dopiero tutaj wchodzi słońce. Także to będzie taki taras ewidentnie na to, żeby zjeść kolację, żeby sobie tutaj posiedzieć i pooglądać zachód słońca, sarny, które wyjdą tu na pola, dziewczyny, które kąpią się w stawie. Tak, już to widzę. Ten taras widzę. Będzie pięknie. Tak.
na razie stąd spadam, bo tu jest zimno. No to tu mam te brzydsze deski. Z tamtej strony domu mam te ładniejsze. Teraz wygląda to tak. Trochę wieje, przepraszam. Dobra, nie chowam na razie tych desek, bo to nie jest w sumie najpilniejsze. Najpilniejsze, żeby jak najszybciej to rozwalić i dołożyć ten fragment blokującej blachy. Żeby gdyby jakiś tam deszcz, mimo że na razie widzę w prognozach nic nie zapowiadają. Dobra, zdjąłem łaty. Tak złapałem troszeczkę tą ścianę, te słupy, żeby mi nie odjechały z tej i z tamtej strony. One jeszcze są po środku przewiązane trochę, ale to jest akurat słabe. No bo teraz muszę odbić te krokiewki, te sztukówki. Tylko zanim to zrobię tu porządek, bo porzucane mam te łaty. Wystają z nich gwoździe. Jakbym spadł, to po co mi jeszcze dziura do tego wszystkiego? No to działam. Prawda, że piękna ta ściana? Po coś tu wlazł? Bąku? Może to jest ten, co go Marta głaskała. Nie pamiętam w tym odcinku. No dobrze, pozbyłem się krokwi. Znaczy tych krokiewek malutkich. Niestety stan tych końcówek krokwi jest fatalny. Dobra, tym to się będziemy martwili później. Więc została mi taka konstrukcja. No i tutaj mam dwie koncepcje, jak to teraz rozebrać, bo tam na górze po prostu jest ciężka belka. Dodatkowo do tej belki są przybite jeszcze takie krokwie. I ja tego nie dźwignę. I nie odbiję też. Także opcje są dwie. Albo pozbywam się tych zastrzałów, a następnie to pchnę i wywali się na to drewno. Albo opcja jest druga. Pozbywam się tych zastrzałów, a następnie to pcham tak, żeby to się przewróciło, pochyliło na tamtą stronę. Nie wiem, czy mi się to uda, no ale okej, na razie trzymają zastrzały. Ja myślę, że trzeba spróbować najpierw po prostu pozbyć się tych wzmocnień,
i zobaczymy co dalej. Uwaga, akcja! Tada! No i dobra. Takie rozbiórki to ja lubię. No, takie rozbiórki to ja lubię. Raz, dwa, trzy i zrobione. Co my tu mamy? Tu będzie takie, są dwa, widzę, połączone na nakładkę prostą, długie bale. No i tu jest taki bal, ale ten to pewnie jest przegnity. No i mamy piękną ścianę. Jak to teraz wygląda? Patrząc na przykład tak, pod słońce to tam. No jest fajnie. Podoba mi się. Ale dzisiaj to już kończę. Zostało mi przybić teraz łaty do tych spróchniałych końcówek krokwi i założyć blachę, tak, żeby ona chroniła dom, żeby tam nie zaciekało mi do środka. Niby teraz na szczęście żadnych deszczy nie zapowiadają, chyba dopiero koniec przyszłego tygodnia, więc to się pewnie jeszcze zmieni. No ale to trzeba zrobić jak najszybciej. No i to pobojowisko to już, przepraszam Was bardzo, ale uprzątnę jutro. Trochę się zmachałem jednak to. Raz, że ciężka robota, bo wyciąganie tych gwoździ, a dwa, jednak cały czas ganianie po tej drabinie góra dół, to też nie jest fajne. No dobra, to ja idę. W zasadzie to jadę do paczkomatu odebrać paczkę. No dobra, to ja zasiadam do montażu filmu w moim studiu nagrań, studiu filmowym, studiu dźwiękowym. A widok mam taki. To co? My już dziękujemy za oglądanie. Marty jeszcze nie ma. Tutaj powinien być już samochód. Dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. I koniecznie zostawcie komentarz. Dziękujemy i dobranoc.